My truck ran out of gas. There's one part here. That's the first guy. Quit flirting. To tajemnicze nagranie to jeden z niewielu śladów po zaginionym. Prosił o pomoc. Bez wątpienia czegoś się bał. Okoliczności całej sprawy są niezwykle intrygujące. Dziś przyjrzymy się sprawie zaginięcia Brandona Lawsona. Mężczyzna urodził się w 1986 roku. W momencie zaginięcia był w wieku 26 lat. Miał 4 dzieci. 1 z pierwszego związku i 3 z wieloletnią partnerką, Ladessą Lofton. Razem z nimi mieszkał w San Angelo w stanie Teksas. Pracował na polu naftowym. Współpracownicy opisywali go jako osobę uśmiechniętą i życzliwą. Brandon ciągle mówił o swoich dzieciach, które były jego największą dumą. Niedługo przed zaginięciem kupuje z narzeczoną samochód. Mężczyzna ma kryminalną przeszłość. Niedługo po zakupie pojazdu dowiaduje się, że jest za nim wystawiony nakaz aresztowania za narkotyki. Była to sprawa, w którą Brandon był zamieszany 2 lata wcześniej. 26-latek nie zgłosił się jednak na policję. Planował wcześniej skorzystać z pomocy prawnika. Niestety nie zdążył tego zrobić. Wieczorem Brandon kłóci się ze swoją partnerką i o 23:53 wychodzi z domu. Ubrany jest w żółtą koszulkę, krótkie spodenki Moro i białe Air Maxy. Zabiera także swoją Motorolę. Wybiera się do ojca mieszkającego w Crowley. 45 minut później dzwoni do swojego brata, Kyla, mówiąc, że zabrakło mu paliwa. W ciągu zaledwie 12 minut dzieje się coś, co skłania Brandona do zadzwonienia pod numer alarmowy 911. Połączenie wykonano 50 minut po północy, a treść rozmowy do dziś wzbudza wiele pytań i wątpliwości. Brandon mówił niewyraźnie, prosząc o szybki przyjazd policji. 8 minut później inny kierowca składa zawiadomienie o samochodzie zaparkowanym w sposób stwarzający zagrożenie. Na miejsce jedzie zastępca szeryfa. Kyle postanawia jechać po brata ze swoją dziewczyną, Audrey, aby wspólnie pojechać na stację, następnie wrócić do stojącego na poboczu drogi pojazdu oraz do domu. Na miejsce dociera o 1:10. W tym samym momencie co zastępca szeryfa. Należący do Brandona Ford zaparkowany jest w dziwny sposób przy drodze. Nigdzie nie ma jednak właściciela pojazdu, a zbiornik paliwa faktycznie jest pusty. Audrey, wiedząc o tym, że za Brandonem wydany jest nakaz aresztowania, wysyła mu o 1:14 SMS-a. Policja jest przy twoim samochodzie. Odbiera również od niego telefon. Rozmowę ciągle przerywa, a 26-latek mówi niewyraźnie. Jedyne co udaje się zrozumieć to fakt, że Brandon jest 10 minut w górę drogi na polu i krwawi. Myśląc, że podrapał się o krzaki i czeka na odjazd policjanta, dziewczyna nie mówi o rozmowie funkcjonariuszowi. Włączają światła awaryjne w Fordzie. Kyle zostawia kanister przy samochodzie, mając nadzieję, że Brandon, gdy wróci do pojazdu, będzie mógł samodzielnie pójść na stację i przynieść paliwo. W tym czasie razem z Audrey szukają 26-latka, jednak bez rezultatu. O 4:30 dzwoni do nich Ladessa. Zaniepokojona 3 nieodebranymi połączeniami od narzeczonego. Dowiaduje się wtedy, że nigdzie nie można go znaleźć. Kyle i Audrey kolejny raz podjeżdżają do samochodu około 7 rano, jednak wciąż nic się nie zmienia. Brandona nie ma w środku pojazdu.
Kyle oraz jego dziewczyna Audrey zaczynają przypuszczać, że musiało stać się coś złego i w następnej rozmowie z zastępcą szeryfa przyznają się do zatajonego połączenia od Brandona. Nie wiadomo, czy zastępca szeryfa w chwili przybycia na miejsce wiedział o tym, że Brandon dzwonił wcześniej na numer alarmowy. Pewne jest natomiast, że nie informował o tym Kyla i Audrey, którzy mając taką wiedzę nie myśleliby przecież, że mężczyzna się ukrywa przed policjantem. Sprawa musiała być poważna. Poszukiwany przez policję mężczyzna dzwoni pod numer alarmowy i prosi o pomoc. Brandon na pewno zdawał sobie sprawę, że może zostać zatrzymany za narkotykową sprawę sprzed 2 lat. Jednak mimo wszystko wykonał połączenie, prosząc o szybki przyjazd policji. Wykonanie połączenia wyszło na jaw dopiero po jakimś czasie, gdy Ladessa otrzymała szczegółowy billing narzeczonego. Władze tłumaczyły, iż połączenie zostało zaraportowane jako standardowy kierowca, któremu zabrakło paliwa. Jest to dosyć dziwne, biorąc pod uwagę treść nagranej rozmowy, którą parę miesięcy po zaginięciu udostępniła partnerka Brandona. Yes, I'm in the middle of the field. The tape was just pushing guys over. Right here going towards Javelin on both sides. My truck ran out of gas. There's one car here. You guys take the pictures to the woods. Quick burn. And when I talk is home. I show you in his home. That's the first guy. You need an ambulance? Yeah. No, I need the cops. Brandon mówił niewyraźnie, jednak dyspozytorka zrozumiała, że spotkał kogoś na swojej drodze. Czemu więc nie dołączyła takiej informacji do raportu? Nie zapytała również o dane ani miejsce pobytu mężczyzny. Bliscy Brandona po zaginięciu sugerowali, iż doszło do zaniedbania. Telefony alarmowe w rejonie, na którym doszło do zaginięcia, odbierają pielęgniarki. Rejon jest niewielki, a personel słabo opłacany. Gdyby na miejsce od razu został wysłany patrol, sprawa mogłaby się zakończyć zupełnie inaczej. To miejsce częstych polowań, pełne dzikich zwierząt. Wiele posesji należy do prywatnych właścicieli. Biorąc pod uwagę rozmowy Brandona z dyspozytorką oraz lokalizację GPS, można ustalić, że mężczyzna wysiadł z samochodu i udał się 26 metrów dalej. Tam znajdują się drzewa. To o nich prawdopodobnie mówił dyspozytorcy. Obecnie ten teren jest odgrodzony, jednak w tamtym czasie pozostawał otwarty. Telefon Brandona, jak i jego konto bankowe nie wykazuje aktywności. Samochód zostaje odholowany, a na terenie, na którym odnaleziono pojazd, trwają poszukiwania. Sprowadzone zostają również psy tropiące, jednak nie przynosi to żadnych rezultatów. Sprawa zaginięcia Lawsona szybko staje się medialna. Mężczyzna nie był typem człowieka, który zostawiłby rodzinę. Nie uciekłby bez żadnych środków do życia. Niektóre z doniesień medialnych stawiały jednak zaginionego w złym świetle. Jako uciekiniera i dilera narkotyków, który chce się ukryć przed organami ścigania. To prowadzi do niechęci opinii publicznej wobec Brandona. Nietypowe okoliczności zaginięcia Brandona Lawsona doprowadziły do powstania licznych teorii spiskowych. Część z nich dotyczyła kryminalnej przeszłości mężczyzny. Podejrzewano, że mógł mieć problemy z dostawcą lub klientami kupującymi od niego towar. Jednak wielogodzinna praca, jak i pozytywne przechodzenie testów narkotykowych sprawiły, iż jedyną hipotezą związaną z zakazanymi substancjami było ich zażycie. Może Brandon spotkał po drodze kogoś, kto namówił go na zażycie nielegalnych substancji. To spowodowało u niego paranoję lub halucynację, a w konsekwencji ucieczkę. Następnie mógł zostać zaatakowany przez dzikie zwierzęta. Internauci, analizując nagrane połączenie z 911, dosłuchiwali się także innych sensacji. Pojawiały się głosy, że Brandon mówił o strzelcu. Niektórzy posuwają się nawet do stwierdzenia, że chodziło o policję stanową. Mężczyzna usłyszał strzały, wysiadł z samochodu i wpadł na kogoś, kto uciekał przed uzbrojonym człowiekiem. 26-latek dowiedział się, że napastnik zabił już jednego mężczyznę. Ukrył się więc razem z nowym towarzyszem i wezwał policję.
Później udało mu się jeszcze zadzwonić do brata. Zwolennicy tej hipotezy twierdzą, że w końcu strzelec mógł odnaleźć i zabić Brandona, który był niewygodnym świadkiem. Do tej pory jednak nie znaleziono potwierdzenia dla żadnej z hipotez. Vladesa Lofton, czyli narzeczona Brandona, z którym była od czasów szkolnych, nie ustaje w poszukiwaniach. Ma nadzieję, że kiedyś uda jej się odpowiedzieć dzieciom na pytanie, gdzie jest tata. Nie wierzy, że Brandon po prostu się ukrył. Według niej najprawdopodobniej już nie żyje. Jednak chciałaby odnaleźć ciało, aby godnie pochować zaginionego.